Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku o nowej mega zmianie w Rise of Kingdoms, której może jeszcze nie wszyscy zauważyli, ale jest to naprawdę fantastyczna rzecz i warto sobie ją zobaczyć, jak to wygląda, bo naprawdę jest to coś wspaniałego. Witam, Snow z tej strony i naprawdę, no nie mogę powiedzieć, jak bardzo się cieszę z tego, co się stało. Więc moje jakby oczekiwania, może nie oczekiwania, to jak czytałem właśnie opis tych zmian, które wchodzą teraz w Rise of Kingdoms, dobrze to odczytałem, co jest dla mnie naprawdę mega. I chodzi mi tutaj nie o nic innego, tylko o moduły. O to, że będziemy mogli tych modułów sobie teraz wybierać więcej, ale nie tylko, że będzie ich więcej, czyli mamy tą liczbę powiększoną aż tych modułów do 45, a będziemy mogli sobie ich dodawać jeszcze więcej i więcej. I kiedy je zmieniamy, to możemy też sobie zmieniać równocześnie ekwipunek i uzbrojenia, czyli to tak naprawdę jest koniec z przerzucaniem z dowódców na dowódcę ekwipunku i uzbrojeń, co dla mnie to jest mistrzostwo świata, a że tych modułów mamy aż 45 do wyboru, to będziemy mogli naprawdę przygotować się na wszystko i dosyć szybko sobie te rzeczy pozmieniać, co jest naprawdę fantastyczne. No ładne cacko. Ci z Was, którzy może walczą sobie zwykle jednym marszem, nie będą tak tego doceniać. Chociaż myślę, że tak naprawdę doceni to każdy, bo każdy z nas gdzieś tam będzie miał jakieś swoje jednostki, nie wiem, chociażby na barbarzyńców, jeśli zabijamy ich w większej ilości, czy to będą jakiś układ na kanion zmroku, czy to będzie układ na Arkę Ozyrysa. No a ci, którzy grają i są liderami mobilizacji i garnizonu, to już naprawdę będą na pewno bardzo, bardzo zadowoleni, bo jeżeli jesteście takimi graczami, to naprawdę bardzo często zdarza się, że irytujące niesamowicie jest zmiana właśnie ekwipunku i uzbrojeń i jeżeli mogę to zrobić jednym kliknięciem myszy albo kilkoma szybko, to to jest fantastyczna historia. Więc zaraz Wam pokażę, jak dokładnie to się robi. Taka absolutna podstawa, jeśli chodzi o tworzenie modułów, no to wystarczy kliknąć na cokolwiek, może to być marsz, może to być flaga i wsparcie, i wtedy, jeżeli dołączamy i tu wybieramy sobie nowe oddziały, no to pojawia nam się cały ten, powiedzmy, interfejs, w którym będziemy wrzucać nowe oddziały. I teraz, co tak naprawdę się tutaj zmieniło? Bo do tej pory nie ma tutaj dosyć dużej zmiany, poza tym, że mam więcej marszy, ale to też było dostępne zawsze na KVK. Więc klikamy sobie w tą zieloną strzałkę i dopóki nie klikniemy jednej rzeczy, to w ogóle nie zobaczymy, o co tak naprawdę tutaj chodzi, no bo w większości rzeczy zostają dokładnie tak samo, ale jeżeli chcecie sobie odblokować kolejne moduły, to musicie kliknąć sobie tutaj tą malutką ikonkę wyglądającą jak ustawienia, zwykle to tak wyglądają. Tutaj widzicie ją po prawej stronie, gdzie Wam pokazuję. Jeżeli w nią klikniecie, to pojawi Wam się opcja, że będziecie mogli sobie te moduły usuwać, ale będziecie mogli sobie te moduły też dodawać. Czyli zobaczcie, na przykład teraz sobie usunę 7 niebieski i go nie ma. Usunę sobie 8, też go nie ma, ale jak będę chciał dodawać, to pyk, 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 zobaczcie, i mogę dodawać i dodawać, nie wiem jaka tam jest maksymalna liczba, czy to będzie do 45. Ja na pewno aż tak dużej liczby nie będę używał, więc tego aż robić nie będę, ale widzicie jakie tu są olbrzymie opcje. Jak jesteśmy już tutaj, mamy to załatwione, to wtedy jest już to zrobione. I teraz, jeżeli po aktualizacji nie zrobiliście sobie nowych, nie zapisaliście sobie jeszcze raz tych modułów, to nie będzie Wam to działało. Więc pierwsze, co musicie zrobić, to tak naprawdę wystarczy sobie kliknąć na przykład ten pierwszy moduł, klikamy na to, robimy zapisz i wszystko będzie w porządku. I powiedzmy, że robimy tak z każdym, żeby wszystko nam się zapisało i wtedy dopiero zobaczycie, jak wygląda magia tego, co się zmieniło. Bo to, że możemy zapisać tych modułów więcej, to jest oczywiście fantastyczna sprawa, ale to jeszcze nie jest to, co tak naprawdę jest tutaj w tym wszystkim najfajniejsze. Wyobraźcie sobie teraz taką sytuację, że ja potrzebuję przejść do garnizonu, tak? Więc potrzebuję przejść do garnizonu, daję w takim razie najlepszy ekwipunek Dido i daję jej też najlepsze tutaj uzbrojenia, tak? I fru jest zrobione. I gdzieś tam powiedzmy, że jej używam wtedy. Ale sytuacja szybko się zmienia i już muszę wrócić do pola, już ten garnizon powiedzmy przegrał, czy tak czy inaczej jest mi niepotrzebny
i ja teraz, chcę wyjść już do walki w polu, więc chcę wyjść moim tutaj, pierwszym marszem, a mój pierwszy marsz to jest Zygel-Young. Teraz nie mogę wam tego pokazać, bo już będzie wiadomo, jak to wygląda. Kiedyś, jeżeli chciałem coś takiego zrobić, to zanim wyszedłem tym Zygel-Youngiem, to musiałem włączyć sobie właśnie tą stronkę znowu, musiałem włączyć Zygel-Younga, musiałem załadować mu tutaj ekwipunek, wyłączyć to, załadować mu uzbrojenia znowu i dopiero mogłem wtedy ruszać do walki. A teraz, jeżeli będę chciał coś takiego zrobić, to zobaczcie, to wystarczy, że sobie kliknę tutaj i pojawia mi się powiadomienie, że jest tutaj zmiana ekwipunku i uzbrojeń. Równocześnie klikam tylko potwierdź i zobaczcie, Zygel Young już jest ubrany w całej okazałości i już mogę go wystawić do pola. Także dla mnie fantastyczna, ale to fantastyczna opcja, bo to bardzo, ale to bardzo ułatwi w takim razie wychodzenie tymi dowódcami. Tylko koniec końców trzeba będzie jeszcze o tym pamiętać, bo zróbmy sobie jeszcze raz taką sytuację, czyli znowu użyję tego ekwipunku na Dido, przepraszam, nie mam jeszcze zapisanej, więc jeszcze to zrobię po staremu, ale dzięki temu odczujecie, jak bardzo to było kiedyś uciążliwe. Teraz już niedługo, myślę, już nikt nie będzie tego robił nigdy i to jest fantastyczne. Ale chciałem wam pokazać jeszcze jedną rzecz, na którą musicie uważać, bo zobaczcie, jeżeli będę chciał wrzucić tutaj wszystkie moje marsze, powiedzmy, że ten pierwszy też, i wrzucę, żeby 5 marszy wyszło naraz, to zobaczycie, że teraz, kiedy wrzuciłem tego Zygę, to niestety nie przełożyło mi tego ekwipunku, czyli niestety byłoby, myślę, jeszcze lepiej, gdybyśmy mogli nie tylko jednym marszem to zrobić, ale wszystkimi w ogóle marszami. W sensie, że te powiadomienie byłoby dużo dłuższe, ale zmienilibyśmy ekwipunek wszystkich dowódców. I tak na przykład, gdybyśmy mielibyśmy na przykład, mi by to też dużo ułatwiło, gdybym, czekajcie, bo teraz nie mogę nikim wyjść z miasta, ale będę cały czas liczył na to, że ta optymalizacja tego będzie jeszcze lepsza, bo zobaczcie, mogłoby być coś takiego, że zmieniam sobie na przykład moduł na ten czerwony całkowicie i tutaj mam przygotowane wszystkie marsze, które mają inne ekwipunki, inne uzbrojenia i tylko klikam, że wielu, wyznaczam i od razu mi się wszystko przerzuca. To by było piękne, ale tego niestety nie ma. Ale dobra, nie będę znowu też za bardzo narzekał. Fajne jest to, że mogę to zrobić w ten sposób, tak jak wam pokazuję przed chwilą i od razu sobie zmieniam, wszystko. Także, to jest bardzo duża zmiana, świetne. Będziecie po prostu sobie musieli, jeżeli to będzie akurat na 5 marszach, będziecie musieli zmienić te ekwipunki i tak dalej, to będziecie musieli 5 razy kliknąć, ale i tak to jest wszystko 1000 razy łatwiejsze od tego, co było wcześniej, więc uważam tą zmianę za bardzo pozytywną. Tylko że właśnie, to jeszcze nie jest wszystko, co można by zmienić. Ja bym czekał jeszcze na 2 zmiany tego dotyczące. Czyli ta pierwsza to już wam mówiłem, że chciałbym, żeby w ogóle cały moduł, całe 5 armii, które wybiorę, mogę sobie od razu tylko kliknąć raz, i zmienić im cały ekwipunek, całe uzbrojenia. Myślę, że tam mogłoby być ciężko, bo wiecie, mogą być konflikty, że na przykład, no, mogę sobie na tych modułach ustawić, że będzie to samo uzbrojenie i jak wtedy ten, komputer ma wybrać, które uzbrojenie gdzie ma być, założone, więc tutaj rozumiem, że to będzie ciężko technicznie zrobić, żebyśmy na przykład klikając sobie tutaj raz, zmienili wszystkie ekwipunki, wszyscy ruszają w takich naszych optymalnych ustawieniach, ale gdyby to było tylko możliwe, to byłoby super. Jest jeszcze jedna rzecz, która mnie mega irytuje, jeśli chodzi o Rise of Kingdoms. I teraz, żeby wam to pokazać, ciężko jest to pokazać, kiedy nie ma się pełnego szpitala ani jakichś deficytów, ale ci z was, którzy często mają problem ze szpitalem albo mają trochę mało tych jednostek, to będą wiedzieli doskonale, o co mi chodzi. Ja, żeby to zrobić, wykorzystałem trochę ekspedycję i na ekspedycji tutaj też można sobie robić, zapisywać pewne rzeczy, więc ja sobie tutaj zapisałem, czekajcie, nie ten, zapisałem to sobie taki marsz, w którym mam, zobaczcie, jednostki T4, te balisty. Normalnie ich nie mam, ale mam zapisany jako czwarty i mam tutaj 216 000 zapisane. Właśnie przez to, po to, żeby wam pokazać, co się dzieje, kiedy nie macie odpowiedniej ilości jednostek. I oczywiście, jak ja ich mam 0, to wszystko fajnie działa. Ale zdarza się tak, że mamy tę, wiecie, powiększoną armię i na przykład w KVK możemy użyć tych jednostek na jednym marszu, tam nie wiem, 370 000, 360 000 i czasem jest tak, że okej, nie mam tych 370 000,
ale mam na przykład 352. I ja bym tymi 352 i tak chciał wyjść. Nie muszę mieć pełnego marszu. Niekiedy brakuje parę setek dosłownie tych jednostek i my byśmy chcieli tym marszem wyjść. I kiedy zaznaczymy pojedynczy ten marsz, to wtedy będziemy mieli informację, tak, że nie można wyjść i nie ma tych jednostek, możemy ustalić coś innego. Ale jeżeli ustalimy cały moduł, żeby wyszedł, i tutaj sobie też klikniemy, czekajcie, bo mi się powtarza, czyli zobaczcie, na czwartym mam te właśnie te 4 balisty i powiedzmy, że chcę teraz wyjść z tymi wszystkimi jednostkami i zaraz zobaczycie, co się stanie, że wyjdą jednostki tylko 3. To znaczy, tu mi wyszła jakaś sarka, która w ogóle nie powinna być, ale widzicie, że Małgorzaty tutaj niestety nie ma. A nie ma jej dlatego, że nie ma wystarczającej liczby jednostek. I każdy z Was, kto czasem miał problem z tymi jednostkami, doskonale wie, o co mi teraz chodzi. Tak, bo już też z paroma osobami na ten temat rozmawiałem, że właśnie jest to niesamowicie wkurzające, że nie można wysłać marszu, jeżeli mamy trochę mniej jednostek, więc musimy albo leczyć w szpitalu i dopiero później wychodzimy do pola, albo musimy automatycznie ten jeden marsz, przepraszam, nie automatycznie, właśnie manualnie musimy jeden ten marsz dopiero wysłać i wtedy jest to możliwe, jeżeli gdzieś tam zrobimy tego optymalizację. Jak to można by zatrzymać? Myślę, że to najlepiej byłoby zmienione w ustawieniach ogólnych. Gdyby w tych ustawieniach ogólnych, gdzie mamy te różne opcje ustawienia, preferencji i tak dalej, można było sobie wyłączyć, klikając tutaj, że na przykład nie ma tego ograniczenia, że jeżeli, nie wiem, opisać to, tak? Jeżeli w Twoim marszu nie ma wystarczającej ilości jednostek, to po prostu wychodzi tyle, ile jest. Proste, zgadzasz się na to, nawet jeśli ich będzie mało, to Twój marsz wychodzi i później ewentualnie nim walczysz. Ja rozumiem, że to można czasem jak się nie zauważy i wiecie, i nie ma się, różnica jest bardzo duża, w sensie, że to nie jest różnica pomiędzy tam 370 a 350 tysięcy, tylko różnica, nie wiem, 370 tysięcy a 52 tysiące i jeżeli będziemy mieli te ograniczenie grafiki włączone, to rzeczywiście, bo normalnie jak wyłożymy taki marsz mały, gdzie będziemy mieli powiedzmy, nie wiem, 50 tysięcy tych naszych żołnierzy, to zobaczymy, że ten marsz jest jakiś taki śmiesznie mały. Ale jak będziemy mieli ograniczenie grafiki, albo w ogóle jak gramy na tych, wiecie, małych kosteczkach, to tego nie zauważycie. No i wtedy możecie mieć rzeczywiście wielki problem. I wydaje mi się, że ta mechanika broni przed tym, co rzeczywiście skończy się bardzo słabym raportem, ale wydaje mi się, że to jest rzadka sytuacja, że rzeczywiście coś takiego się dzieje. Raczej częściej będziemy mieli to, że brakuje nam dosłownie kilku tysięcy albo kilkunastu tysięcy, żeby wyjść w pole i finalnie i tak na przykład nie wychodzimy w pole mniejszym marszem, no bo chcemy poczekać, nie wiem, na te pomoce, czy nie chcemy tak szybko leczyć za każdym razem. Cokolwiek może się tutaj wydarzyć i niestety często tego marszu nie możemy wyciągnąć, bo coś tam nas blokuje. Ja to miałem bardzo często teraz, jak walczyliśmy na KVK, kiedy chciałem właśnie używać tych moich jednostek obręczniczych, a nie miałem ich jeszcze tak dużo, bo teraz już mam, jak widzicie, ich dosyć dużo, ale wcześniej, jak miałem na przykład 300, nie wiem, powiedzmy, że miałem ich 380 tysięcy, a mogłem wykorzystać w polu 360, więc wystarczyło, jak 20 tysięcy poszło do szpitala, to już nie mogłem używać tego pełnego marszu i za każdym razem miałem ten niestety nieszczęsny problem. Także to są jeszcze rzeczy, które można by tutaj usprawnić, ale koniec końców naprawdę polecam sobie, jak będziecie mieli chwilę wolnego czasu, pomyśleć nad tym, jak to wszystko sobie ustalić, bo teraz macie naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo opcji. Samo to, że macie 45 tych modułów, naprawdę daje już bardzo dużo, tak? Jeżeli sobie to wszystko gdzieś tam będziemy zapisywać po kolei, to będziecie mieli bardzo dużo. Zobaczcie, że one się tutaj nawet pokazują, tak? Czyli jeżeli będę chciał zrobić coś takiego, to tutaj też mogę sobie dodać jako 8, tak? I będę miał zapisane. No i zobaczcie, tak? Mamy tutaj właśnie, zobaczcie teraz 7, 6, tak? I możemy jeszcze zejść na dół i tutaj będziemy mieli jeszcze 8, więc one się tutaj wszystkie pokażą. Myślę, że jak tutaj mielibyście na jednym kolorze 15, to i tak będzie trochę ciężko się w tym poruszać, ale możliwe, że to też zostanie usprawnione. Tak czy inaczej, fajnie, cokolwiek sprawia, że możemy więcej się bawić, a mniej klikać bez sensu, to oczywiście jest zawsze na plus.
Ja jestem z tego bardzo zadowolony. Jestem ciekawy, co wy o tym myślicie, czy już trochę bawiliście się tymi opcjami? Jakie są waszym zdaniem optymalne w takim razie teraz opcje do używania tego, bo to będzie też bardzo, bardzo ciekawe, tak? No bo tutaj zobaczcie, jak teraz mamy wychodzenie, to będziemy mogli sobie właśnie tutaj przekliknąć, tak? Że właśnie nie ten na ten, a nie ten na tamten. Tutaj nie mogę klikać, bo mam tych samych dowódców, tak? Ale ewentualnie jak sobie teraz wybiorę, to zobaczcie, znowu mogę sobie przeklikać i wybrać zupełnie inne jednostki. Ważne będzie oczywiście, żeby później pamiętać, co jest gdzie, ale myślę, że to i tak będzie wszystko tylko i wyłącznie usprawnienie. Także bardzo fajna sprawa. I to tyle, jeśli chodzi o mnie w tym odcinku. Naprawdę polecam sobie to sprawdzić, zobaczyć, ustawić. No i co? No i później już tylko zostaje się bawić. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.